Rozróżnienie płci w przypadku większości gatunków papug jest dość trudne, ponieważ cechy dymorficzne są zwykle bardzo słabe lub też uwidaczniają się dopiero, gdy papugi osiągną określony wiek. Jest jeden jedyny wyjątek. Te oto, siedzące obok mnie, dwie papugi. To samiec i samica tego samego gatunku. Te papugi to barwnice, zwane też lorami wielkimi lub od swojej nazwy łacińskiej eklektusami. Dopiero pod koniec XIX wieku odkryto, że ta zielona i czerwona papuga to nie dwa oddzielne gatunki, ale samiec i samica należące do tego samego gatunku. Ze względu na ogromny obszar występowania od Australii przez Wyspy Salomona, Aru aż po Moluki, z gatunku tego wykształciło się 10 podgatunków różniących się barwami i wielkością. Najbardziej popularne to Vesmaeri i Polychlorus, którego dwaj przedstawiciele siedzą właśnie koło mnie. Wielu przedstawicieli różnorodnych podgatunków było sprowadzonych do Europy i hodowcy, używając różnego rodzaju ptaków do hodowli, spowodowali, że znalezienie takiego czysto podgatunkowego ptaka jest naprawdę rzadkością. W przypadku tego właśnie gatunku papug pewną ciekawostką jest fakt, iż niektóre pary przez całe życie wydają tylko potomstwo jednej określonej płci. Same samce lub same samice. Dlaczego? Dotychczas nie wiadomo. Jeszcze stosunkowo niedawno za sukces hodowlany uważano, gdy w jednym z ogrodów zoologicznych przyszły na świat pisklęta. W tej chwili rozmnażają się dobrze, jest ich dużo. W związku z tym coraz więcej wiemy na temat ich biologii. Rozróżnienie płci papug ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla hodowców. Chodzi o to, żeby nie łączyć ich w pary i czekać kilka lat, zanim się okaże, że są to dwa samce czy dwie samice. Dlatego dawniej stosowano badanie inwazyjne, czyli endoskopię, a obecnie takim najbardziej popularnym badaniem jest badanie DNA. Jest to badanie stosunkowo drogie jeszcze, przynajmniej w Polsce, i w związku z tym nie wszystkie ptaki są poddawane. W przypadku barwnic badanie to jest zupełnie zbędne. Te papugi są wyjątkiem spośród innych papug, dlatego że ich płeć można odróżnić już w pierwszym miesiącu życia. Uważa się, że papugi tego gatunku dość znacznie różnią się charakterem, jeśli chodzi o płeć. Uważa się, że samce są bardziej spolegliwe, bardziej łagodne, natomiast samice są dość impulsywne i trudno je okiełznać. Jest to rzeczywiście prawda, ale dotyczyła to głównie papug, które były wprowadzone do Europy jeszcze na przełomie XIX i XX wieku ze swojego środowiska naturalnego. I tu rzeczywiście były ogromne problemy z adaptacją samic do nowych warunków. W tej chwili sytuacja uległa ogromnej zmianie. Jeżeli, tylko tutaj podkreślam, jeżeli ptaki są w odpowiedni sposób wykarmione, jeżeli w odpowiedni sposób jest prowadzona hodowla, opieka nad nimi, to samice uważane niedawno za neurotyczne, złośliwe, mają zupełnie inne usposobienie. I w związku z tym, o ile na pewno w niektórych warunkach do trzymania jako takiego pupila domowego samiec jest chyba jednak wciąż lepszy, to jednak wiele przykładów pozwala stwierdzić, że samica również może być świetnym pupilem. Barwnice to świetne papugi do towarzystwa, ale nie przytulanki. One chcą być obok swojego opiekuna, ale w pewnej odległości. One narzucają pewien dystans. Owszem, pragną tej bliskości, ale tylko na swoich warunkach, wtedy kiedy same będą miały ochotę. Dlatego w przypadku papugi dla dziecka uważam, że powinniśmy wybrać inny gatunek. Barwnica jest raczej dla osób dojrzałych, dla osób, które chcą mieć gadającego zwierzaczka w domu, ale nie bardzo mają czas ani ochotę na to, aby cały czas go przytulać i trzymać na ramieniu. W przypadku tego gatunku papug, jeśli chcemy mieć zwierzątko domowe, bardzo ważny jest wybór przyszłego naszego przyjaciela. Musimy wybrać zwierzę bardzo młode, ale absolutnie nie należy nabywać piskląt, które wymagają jeszcze karmienia. Barwnice są dość dobrymi naśladowcami dźwięków. Imitują dźwięki z otoczenia, z czasem naśladują również pojedyncze słowa, a nawet całe zdania. Są ptakami bardzo inteligentnymi, bardzo towarzyskimi, choć co podkreślam wielokrotnie, nie są to typowe przytulanki.